Cześć, witam w nowym odcinku vlogów Krzysztofa Gonciarza. Dzisiaj będzie Q&A w moim wykonaniu. Maciej Świniarski. Czy lubisz mówić po polsku, czy mimo wszystko wolisz rozmawiać z Krzysiem po angielsku, bo tak wygodniej? Lubię mówić po polsku, teraz, że ostatnio tak zaakceptowałam, że nie będę mówić perfekcyjnie i nie wstydzę się już tego, to jest fajnie, nawet zabawnie mówić po polsku. Lubię się tak bawić tym językiem. A ostatnio to moim zdaniem Krzysiek bardziej zmienia na język angielski. No w sumie to tak zawsze było. Rozmawiam więcej po angielsku, dla mnie jest wygodniej po angielsku, ale lubię po polsku. Paulina Kosmala. Jaki jest twój zawód, kiedyś mówiłaś, że mieszkałaś na różnych kontynentach? Jaka praca umożliwia takie przemieszczenia się? Przemieszczałam się, bo chciałam, to nie było związane w ogóle z pracą. Gdy byłam na studiach, postanowiłam na wymianie studiować w Brazylii. Było bardzo fajnie, więc zostałam trochę dłużej niż była ta wymiana. Później jak skończyłam studia, to od razu postanowiłam, że chcę pracować albo w Afryce, albo w Azji i zaczęłam szukać pracy w Japonii i w innych krajach i pierwsza, która mi się tak odezwała, to było z Japonii, więc tutaj przyjechałam. Alajna Spychała. Jak to jest z rynkiem kosmetycznym w Japonii? Czy łatwo znaleźć obcokrajowcom kosmetyki w odpowiednich tonach, kolorystyce? Czy jest to w jakiś sposób utrudnione? Nie jestem najlepszą osobą do odpowiadania na to pytanie, ale często są takie pytania, więc powiem. Największy problem, z którym się spotyka, makijaż z wybielaczem. No i to się nie podoba za bardzo obcokrajowcom, ale jak się to tak nauczy, jak się to rozróżnia, to chyba nie ma większego czy mniejszego problemu. Łukasz Kuchsztraczek. Słyszałam ostatnio od kogoś, że pomimo iż Japonia ma bardzo bogate tradycje związane ze sztuką tatuażu, w dzisiejszych czasach Japończycy krzywo patrzą na wydziaranych ludzi. Wydziaranych, co to znaczy? Google Translate nie daje. Tatuaże w Japonii są związane z jakuzą, więc dużo osób, gdy myśli o tatuażach, myśli o jakuzie i szczególnie jak się chodzi na łaźnie, nie wpuszczają jak się ma tatuaże, ale ostatnio, skoro jest dużo więcej obcokrajowców przyjeżdżających do Japonii, którzy się interesują właśnie łaźniami, którzy chcą zobaczyć łaźnię czy skorzystać z łaźni, próbują to jakoś ogarnąć. Więc jak można przylepić bandaż na to, to często cię wpuszczą. Albo po prostu jak można to ukryć. Ja na przykład mam 2 tatuaże i mogę ich ukryć, gdy jestem na łaźni, więc nie mam problemu z tym. Raz zauważyli i mnie wyrzucili z tej łaźni, ale daję sobie radę, teraz jestem bardziej wrażliwa na to i po prostu przykrywam ich. Mam jednego tutaj, więc chodzę tak. Dziwnie to wygląda, ale skoro są Japończycy, to jest im nieśmiało mnie pytać, czemu w ogóle tak chodzę, a drugiego po prostu przykrywam też ręką. Zuzanna Szczepaniak. Czy kiedy przybywasz z osobami, które mówią po polsku, to czy wtedy ty myślisz po polsku, czy po angielsku i na odwrót? Ja myślę w obydwu językach. Czasami myślę po angielsku, gdy mówię po polsku, czasami myślę po polsku, gdy mówię po angielsku. Większość czasu myślę po polsku, gdy mówię po polsku. Po prostu czasami są takie wyrażenia. Czasami są wyrażenia, które lepiej wyrazić po polsku, a czasami po angielsku i wtedy się tak załapuje. Zuzanna Goncik, czy mogłabyś nam przybliżyć trochę historię twoją i twojej rodziny? Kilka faktów z twojego dzieciństwa w USA, szkoły, studia, region Polski, z którego pochodzą twoi rodzice. Mama pochodzi spod Krakowa, a tata jest z regionu rzeszowskiego. Mam nadzieję, że się nie mylę. Czyli moi rodzice przyjechali do USA w latach 80. Tata wcześniej, mama później. Spotkali się w ogóle w Stanach, nie znali się poprzednio i mam jednego brata starszego, starszą siostrę i młodszą siostrę. Jesteśmy wszyscy bardzo bliski w wieku. Tak trochę trudno jak jest Wszyscy jesteśmy mniej więcej 2 lata od siebie w wieku. Z początku to moje życie było tak mniej więcej pół na pół, albo nawet bardziej po polsku, czyli z rodzicami zawsze było po polsku. Gdy rodzice wybierali nam zajęcia, gdy byliśmy młodsi, to było to po polsku, na przykład tańce polskie, czy chór polski, czy na przykład brat grał w orkiestrze
prowadzoną przez Polaków dla Polaków. 5 dni na tydzień chodziłam do szkoły zwykłej amerykańskiej, raz na tydzień chodziłam do szkoły polskiej. Gdy dorastaliśmy, zaczęliśmy sobie wybierać zajęcia, które nas interesowali i to już były bardziej takie amerykańskie, bo chcieliśmy zajmować się tym, co nas interesuje i nie było zawsze opcji polskiej. Na przykład lubiłam biegać, więc biegałam na drużynie szkolnej i to było rzeczywiście po angielsku, czy też już pojechałam na studia, to prawie w ogóle nie było styczności z polską kulturą, bo to było poza Chicago, dosyć daleko i chociaż był klub polski, to już była taka amerykańska polskość i nie byłam za bardzo interesowana tym. Nie, że nie lubiłam innych Polaków czy coś, po prostu klub polski mnie nie interesował. Organizował taniec raz na rok i oprócz tego nie wiem, co w ogóle robił. Wiktoria Budziar, czy mogłabyś rozwinąć temat pozycji kobiety w społeczeństwie japońskim? Mówiłaś kiedyś o sytuacji, kiedy usłyszałaś You're smart for a woman i może rozwinęłabyś temat, skoro już mamy babski odcinek. Pozycja jest bardzo denerwująca. Jest tak, że kobiety tutaj są na takim gorszym stopniu, czy są traktowane tylko w jeden sposób. I problem jest taki, że nie ma dużo kobiet, którzy chcą działać przeciwko temu, bo w Japonii po prostu nie chce się być tą osobą, która zaczyna coś oprócz tego, co wszyscy robią. Problem jest taki, że w kulturze japońskiej wszyscy po prostu chcą być normalni i normalność dla kobiet jest byciu na takiej szczególnej pozycji, gdzie się opiekuje domem i dziećmi i nie pracuje się za bardzo i po prostu się nie myśli za bardzo Mogłabym to bardziej rozwinąć po angielsku, po polsku mi brakuje dużo słów na ten temat. Marta.pl. Kasiu, jakie masz wskazówki dla dziewczyn zaczynając na YouTube? Bla, 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 bla. Mam wrażenie, że nam dziewczynom jest trudniej, czy też tak uważasz? Jeśli tak, jak sądzisz? Największy powód na to jest, że dziewczynom jest dużo więcej ograniczeń. Na przykład humor. Mężczyźni mogą sobie żartować mniej więcej o wszystkim, a kobietom nie wypada, według widzów nie wypada mówić dużo rzeczy, czy tam używać niektórych słów i tak dalej. Z ust kobiecych to jest bardziej jakoś obrzydliwe. To nie jest, nie według mnie, ale na przykład według widza jest to bardziej obrzydliwe, czy mniej tolerowane. Humor taki na przykład o kupie czy o seksie jest mniej tolerowany od kobiet niż od mężczyzn. Widz spodziewa się tego, że kobieta będzie wymakijażowana, przepięknie wyglądać i tak dalej. A na przykład mężczyzna może być ładniejszy, brzydszy, grubszy, chudszy i łatwiej i bardziej tak to jest bardzo denerwujące. Na przykład na polskim YouTubie widzę, że chyba wszystkie dziewczyny są zawsze wymakijażowane, tam włosy zawsze przepięknie ułożone. Na przykład na amerykańskim YouTubie to widzę, że niektóre dziewczyny się od tego już odróżniają czy odcinają. Jakub Zarzycki. Ja bym chętnie usłyszał śmieszną historię z dzieciństwa Kasi. Okej, powiem jedną historię na temat języka polskiego, czyli była to sobota, chodziłam zawsze w sobotę do polskiej szkoły. Miałam chyba 9 lat, mieliśmy na lekcjach przeczytać jakąś część lektury i mi dobrze poszło. Chyba 5 się wtedy dawało, jak dobrze było. Rodzice wiedzieli, że mieliśmy to czytanie w tą sobotę i jak wróciłam do domu, to mama pytała, tato też był w domu wtedy, mama pytała, to jak ci tam poszło? Ja tak super podekscytowana powiedziałam, że poszło mi bardzo fatalnie. Zaczęliśmy wtedy jeść i rodzice się tak na mnie gapili, nie wiedziałam dlaczego i wtedy w ten dzień dowiedziałam się, że fatalnie to jest niedobra rzecz. Nie wiem czemu myślałam, że to była, chyba pomyliło mi się fatalnie ze słowem fantastyczne czy coś takiego. Historię u nas w domu. Kasia Charlie Sikorska, gdybyś mogła wybrać jedną, w sumie powiedzieć coś po polsku śmiesznego jest mi też czasami trudno, bo wiem, że czasami mi brakuje słów, żeby to deliver the punchline. Gdybyś mogła wybrać jedną osobę, z którą
Nie wiem, kogo bym wybrała na obiad. Agnieszka Zielińska. Nie mam pytań, po prostu kocham cię, Kasiu. Dziękuję. Krzysiek wybierał niektóre pytania, więc nie wiedziałam, że to będzie tu i nie wybrałam to, żeby tylko... Agnieszka Mizerska. Lubisz polskie dania? Pozdrawiam na odcinku. Sad face. Szczególnie lubię pierogi i pyzy i kopytka i wszystko ze sosem grzybowym. Jakub Wadecki. Przyjedziesz z Krzysiem do Polski? Tak, przyjadę. Karol Chmiel. Studiowałaś w USA, jeśli tak? To co tam studiowałaś? Studiowałam na University of Illinois w Urbana-Champaign. To jest szkoła publiczna w Illinois. To jest chyba największa szkoła w Illinois i bardzo dobra szkoła. Mamy bardzo dużo osób, którzy dostali Pulitzer Prize i inne takie wspaniałe nagrody. Ja studiowałam advertising, czy to był bardzo kosztownym wydatkiem. W porównaniu do Polski tak, ale w porównaniu do innych studentów chyba raczej nie, bo miałam dosyć dużo stypendium. Nie płaciłam całej sumy. Dawid Duda, czy wyindywidualizowałeś się kiedyś z rozentuzjazmowanego tłumu? Czy wyindywidualizowałaś się kiedyś z rozentuzjazmowanego tłumu? Czy wyindywidualizowałaś się kiedyś z rozentuzjazmowanego tłumu? Maria Długołęcka. Jak często czytasz literaturę polską? Może masz ulubionego autora? Ostatnią książkę, którą przeczytałam w całości po polsku, był Harry Potter, 4. odcinek, gdy miałam chyba 14-13 lat. Czyli nie mam ulubionego polskiego autora. Nie, że nie chciałabym mieć, po prostu nie miałam styczności z polską kulturą na tyle, żeby wiedzieć, co jest popularne, czy co się powinno czytać w tym czasie, więc tylko znam autorów ze szkoły polskiej albo od rodziców, czyli tylko takie klasyczne autory jak Henryk Sienkiewicz czy Adam Mickiewicz i w ogóle nie chciało mi się tego czytać. Próbowałam, ale no co, jak przyjechałam do Japonii, nie miałam w ogóle styczności z językiem polskim. Poprosiłam mamę, żeby przesłała mi książki, więc mama mi przesłała takie książki jak Pan Tadeusz, W pustyni i w puszczy i tak dalej. Zaczęłam z tą książką, bo myślałam, że to będzie najlepsza czy najciekawsza, ale jest tak strasznie rasistowska, że no i naprawdę próbowałam to tak jakoś nie zwracać na to uwagi i dotarłam do strony 104 jakieś 3 lata temu i nie przeczytałam więcej niż tyle, bo jak macie jakichś fajnych autorów, to poczuć się mi, wpisujcie do komentarzy, może coś przeczytam po polsku.